Moim gościem jest dzisiaj Alicja Peszka-Bazan, rekordzistka w potrójnym Ironmanie, triatlonistka, była pływaczka. Witam, cześć. Dzień dobry, bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie, bo my już widzimy się Tak, drugi raz. Jest dokładnie. mi bardzo miło móc gościć tutaj ponownie i dużo się zmieniło, więc będziemy mieli chyba o czym rozmawiać. Na pewno. Powiedz mi, po co ci te ultra triatlony? Bo to jest pierwsze pytanie, to było moje pytanie, jak gdzieś na relacji dodałaś po pierwszym maratonie. Nagrałaś jeszcze filmik, dwa. jeszcze dwa. I ja sobie siedzę w domu i ja mówię, po co? Po co nie? jej I to? ja wiedziałem, że to będzie pierwsze pytanie, które ci zadam, bo to mnie zastanawia, nie? Pamiętam ten moment jak dziś, jak podczas trwania potrójnego Ironmana, po przepłynięciu tak dużej ilości kilometrów, prawie 12, po przejechaniu 540 kilometrów na rowerze, udałam się na wspaniałe 3 maratony. A ja zawsze powtarzam też, że bieganie po rowerze to jest inna dyscyplina sportu niż bieganie solo bez roweru wcześniej i bez prawda, pływania. Dlatego też wystartowałam na ten bieg po już naprawdę dość mocnych obciążeniach rowerowo-pływackich. Pamiętam, że to była jeszcze noc, ale już powoli robiło się jasno. I moją taktyką na bieg było to, żeby nie myśleć o tym, ile mi zostało. I zawsze sobie to powtarzałam. Jeszcze jedno kółeczko, jeszcze jedno okrążenie. Nie myśl o tym, ile zostało. Nie próbuj zaczynać myśleć o tym, że 100 kilometrów to jest tyle, ile Stychów do Częstochowy, albo 540 kilometrów to jest tyle, ile jedziesz do Sopotu na spotkanie ze swoimi przyjaciółkami. W ogóle nie można myśleć o tym w ten sposób. I jako, że mój umysł był już delikatnie zmęczony tyloma godzinami w tym wysiłku, to niestety, ale w tym momencie właśnie, w którym nagrywałam relację, wdało mi się to do głowy. To było takie pierwsze, mocniejsze moje załamanie, gdzie odeszłam od tych swoich schematów i gdzie pomyślałam sobie, patrzyłam na zegarek, zobaczyłam, że mam pierwszy maraton za sobą, czyli 42 kilometry i zaczęłam robić to, czego nie powinnam, czyli zaczęłam kalkulować, ile jeszcze. I jak zaczęłam kalkulować, że przebiegłam 1, a jestem już w stanie po prostu totalnego rozkładu, a tutaj jeszcze przede mną 2 i to praktycznie, prawdopodobnie zdecydowanie bardziej bolesne niż ten pierwszy, to naprawdę zakręciły mi się w oczach łzy. Głos ci się łamał, bo ja to pamiętam. No. Tak, i powiem ci szczerze, że tę relację pamięta wiele osób. Nawet dostałam wiele próśb na Instagramie o to, żebym przesłała tę relację ponownie i wstawiła ją jeszcze raz, bo ludzie tak się wzruszali, że chcieli przeżyć to jeszcze raz. I to był taki pierwszy trudny moment. Ale dlaczego ja to sobie robię? Dlaczego trenuję? Wracając do pytania tak naprawdę, bo genezę już mamy. No generalnie jak wiesz, ja jestem w sporcie od 24 lat praktycznie. Od 7 roku życia, odkąd tylko zaczęłam chodzić do szkoły, jestem w sporcie i sport jest taką nieodłącznym elementem tego mojego życia, bez którego sobie tego nie wyobrażam. I w sporcie znalazłam już wielokrotnie ucieczkę, w sporcie znalazłam ukojenie, w sporcie znalazłam możliwość pokonywania barier, w sporcie tyle, ile dał mi sport. No nic nie dało mi w życiu tak wiele, ile dał mi sport, dlatego wydaje mi się, że cały czas w tym jestem i cały czas chcę pokonywać kolejne i kolejne bariery. Chcę pokazywać nie tylko sobie, bo kiedyś potrzebowałam udowadniać coś sobie, a teraz chcę też pokazać i mojej córce i osobom, które mnie obserwują, że można robić wielkie rzeczy i warto marzyć pomimo, bo w naszych życiach dzieją się różne rzeczy i wszyscy wiemy, że sport jest dodatkiem. Ale właśnie w tych momentach, kiedy te trudne rzeczy się dzieją, ten sport, przynajmniej mnie, potrafi bardzo często wyciągać z tarapatów. Okej. Po potrójnym są kolejne w twojej Oczywiście. Jak robiłam podwójnego, to myślałam, że to będzie jednorazowa przygoda. I nawet po samym starcie powiedziałam do ekipy, że jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi do głowy wymyślić coś głównie podobnie popieprzonego, że tak powiem, to mają mnie od tego odwieźć. No ale nie musiało minąć zbyt wiele czasu, a już byłam zapisana na potrójnego Ironmana. No a teraz cele już są naprawdę wysokie, ponieważ chciałabym w 100% wypełnić całą tabelę ultratriatlonową, całą tabelę rekordów świata w ultratriatlonie moim nazwiskiem. I aktualnie mam jeden rekord, rekord na potrójnym Ironmanie. Pomimo tego, że moja przygoda z ultratriatlonem rozpoczęła się od pokonania rekordu też na podwójnym, ale w tym roku ten rekord został pobity przez inną zawodniczkę, z czego w zasadzie
to nawet się cieszę, bo zawsze jest to pewnego rodzaju motywacja do robienia czegoś mocniej, lepiej i cieszę się, ponieważ w 2025 roku no na pewno będę chciała odebrać sobie rekord na podwójnym Ironmanie. Wiadomo, będę miała już rekord na potrójnym Ironmanie i będę chciała też piąć się wyżej, czyli zrobić rekord na jeszcze dłuższym dystansie. 5-krotnym jest chyba kolejny, I tak? potem jeszcze dłuższym, i potem jeszcze. No generalnie chciałabym, żeby wszystko w kobiecych rekordach było wypełnione moim nazwiskiem, więc to będzie mój cel i tak bym chciała do Wiesz tego co, podejść. sobie nawet przeanalizowałem i poszukałem, nie wiem gdzie to mam, ale zastanowiła mnie jedna babka, która jest na 15-krotnym. Ona ma... Aż tak daleko jeszcze nie wybiegamy w 2025 Tak, roku. tak, ale mi chodzi o to, że nawet patrząc w dal, to ona ma z 50 chyba lat, czy 60. No bo generalnie Ta Austriaczka, nie wiem czy ty... ultra triatlon No, jest sportem wytrzymałościowym i on naprawdę pozwala się realizować długo. Także to nie jest tak, jak w sportach olimpijskich czy kwalifikowanych, że są bardzo krótkie dystanse i tam liczy się ta młodość. Tutaj wręcz przeciwnie, wiek działa na naszą korzyść. Dlatego uważam, że to rewelacyjna droga, którą aktualnie wybrałam, ponieważ będę mogła się w niej realizować kupę następnych lat. rocznik 71. Oh my god. 20-krotnego z zeszłego roku. Ale 15-krotny to są jeszcze rzeczy, o których nie myślę. Na razie skupiamy się na Czyli w przyszłym roku, rekordach. przepraszam, Na chciała pewno być dwójkę. Dwójkę i Tak. piątkę. No i jakiś dłuższy 4 albo 5. Ale myślałaś na przykład ciągiem. Nie, że jeden Ironman w jeden dzień, drugi w drugi, w trzeci, Na bo razie są też mówimy takie różne. Tak, są też różne inne rzeczy, ale ja myślę o tych raczej ciągłych rzeczach, nie? Bez spania. Z perspektywy czasu, jakbyś to przeanalizowała, co mogłaś zrobić lepiej na dwukrotnym i trzykrotnym? Jest Wiesz tego co, dużo? jeżeli chodzi o dwukrotnego Ironmana, no to ja, jak wiesz i śledzisz historię, Tak. podeszłam do niego totalnie nieprzygotowana, ponieważ ja przygotowywałam się do niego w 2 miesiące. Była to decyzja ekstremalnie spontaniczna i tak naprawdę ja przed podwójnym Ironmanem rzuciłam triatlon. W ogóle przestałam trenować, rzuciłam triatlon. I za namową Roberta Karasia spróbowałam podjąć się tego wyzwania trochę spontanicznie, trochę tak naprawdę na obczajkę, żeby zobaczyć jak to jest. Do tego wszystkiego złamałam nogę na 2 tygodnie przed startem i ja tego podwójnego Ironmana zrobiłam po 2 miesiącach treningu wprowadzającego ze złamaną nogą. Więc uważam, że jakby jest jeszcze tam pole do poprawy, gdzie można byłoby sobie tam lepiej poradzić. Na potrójnym już ten rekord uważam jest zdecydowanie mocniejszy niż na podwójnym, no bo nawet średnia z potrójnego jest lepsza niż u mnie w podwójnym. Więc no nie ukrywam, że no na potrójny już przygotowałam się z głową. Przygotowywałam się też sama. Bardzo mocno brałam pod uwagę moje samopoczucie, moje doświadczenie już też zawodniczo-trenerskie, dlatego uważam, że to było zrobione lepiej. Choć wiadomo, że z każdym rokiem i zawsze znajdzie się coś, co można byłoby poprawić, no bo na potrójnym na przykład przydarzyło mi się zapalenie pęcherza i bakteria E. coli, która niestety, ale zmusiła mnie do tego, żeby podczas jazdy na rowerze zatrzymywać się względnie dużą ilość razy i na pewno nie planowałam tego tak mocno i w ten sposób. Dlatego tutaj naprawdę na pewno jest jedna z rzeczy, którą można byłoby wyjąć, czyli choroba, mocne stany gorączkowe. Tak, no ale na to jakby nie miałaś wpływu Tak. też, nie? To jest coś takiego, co po prostu się przydarzyło. A druga rzecz, nad którą chciałabym pracować, to na pewno moje bieganie, które jest moją piętą achillesową, które jest najgorsze i za które wzięłam się już praktycznie od tego miesiąca, od poprzedniego miesiąca. Zamierzam troszeczkę skrócić, jeżeli chodzi o swój trening pływacki, liczbę godzin, a przerzucić ją na bieganie, ponieważ ja trenuję i tak dużo, bo to jest około 30 godzin tygodniowo. I stale mniej więcej tyle trenujesz, czy wyciągasz średnią? Wiesz co, trenuję średnio, myślę, że 26 do 8, bo są tygodnie, w których wyjdzie 30-32, ale są tygodnie, w których wychodzi 22-24. Więc myślę, że średnio, oczywiście nie wliczając w to okresu roztrenowania, w którym jestem teraz, nie? No bo teraz jestem w takim okresie roztrenowania, gdzie trenuję te 15 do 19, no i to jest naprawdę dla mnie easy. Ale wracając do tematu, trochę za dużo uważam w moich przygotowaniach było treningu pływackiego.
To znaczy, jeżeli byłabym amatorką, to wydaje mi się, że to by było dobrze. Ale z racji tego, że to moje pływanie jest naprawdę dobre, to wydaje mi się, że nie potrzebuję aż tak dużo czasu poświęcać na pływanie i mogłabym z tego czasu pływackiego odbić sobie delikatnie czas na bieg i poświęcić się naprawdę w tą moją najgorszą dyscyplinę, czyli na bieganie. No i tak jak mówię, rozpoczęłam już takie przygotowania, rozpoczęłam już działanie pod kątem wzmacniania biegowego. Za 4 tygodnie w ogóle biegnę maraton w Nowym Chciałem się o Jorku. to zapytać, czy to jest Tak. dalej potwierdzone, Tak, że zdecydowanie. Biegnę maraton w Nowym Jorku za 4 tygodnie. Trochę to miało być, trochę to jest turystycznie, trochę takie na zakończenie mojego okresu roztrenowania, no bo już bezpośrednio po powrocie z Nowego Jorku od 5-6 listopada biorę się naprawdę w bardzo mocny trening triatlonowy, już taki pod ultra. A teraz trochę poświęcam więcej czasu na samo bieganie, bo biegam około 400 km miesięcznie. Bardzo mocno skupiam się na treningu siłowym, na wzmacnianiu, na ćwiczeniach biegowych, na objętości biegowej, której zawsze mi brakowało, której nie miałam w ogóle pod podwójnego, którą już miałam w miarę fajną pod potrójnego, ale wydaje mi się, że żeby robić to tak, jakbym chciała to robić, no to potrzebuję skupić się na tym bieganiu i taki jest plan na 2025 właśnie rok. robisz to sama? Rozpisujesz Tak. sobie sama treningi? Zdecydowanie tak, rozpisuję sobie treningi sama. W rok 2024 bardzo mocno poświęciłam na zagłębianie się w tajniki treningu triatlonowego, wytrzymałościowego, treningu ultra. Skończyłam wiele szkoleń, kursów i nie ukrywam, że staram się teraz dokształcać. Bardzo podobała mi się też książka w ogóle Bieganie metodą Danielsa. Bardzo, bardzo fajnie jest tam opisane są treningi biegowe i myślę, że kilka rzeczy będę na pewno wykorzystywać w swoim planie. No, staram się szkolić, staram się tą wiedzę pogłębiać, ponieważ myślę, że doświadczenie już fajne zbieram i na różnych etapach mojej kariery, no bo i to pływanie przez 10 lat i później 3-4 lata treningu siłowego na poziomie później Mistrzostwa Polski w bikini fitness, kolejne te etapy triatlonu w zasadzie w każdym dystansie. No ale teraz muszę to trochę podszlifować wiedzą i cały czas to robię i myślę, że to złoży się w coś naprawdę mocnego i fajnego w przyszłości. No. A z czego wynika, że sama rozpisujesz sobie treningi? Z tego, że nikt nie chciał się podjąć tego tematu? Nie, absolutnie. Chętnych było dużo. Natomiast uważam, że ja sama na dzień dzisiejszy znam się najlepiej. Ale to też nie jest łatwe zadanie, nie? Ojej, Bo to nawet jest jak bardzo trudne rozmawiałem z zadanie. Tomkiem Bremborem, to on mówi, że to jest jedno z cięższych zadań. Żeby sobie ustawić plan, dokładnie. No to wiesz, albo możesz być za bardzo ambitna, albo ta granica między lenistwem a tym przemęczeniem. Wiesz, Uważam, że nie byłam nigdy na to gotowa. Że dopiero mniej więcej rok temu zauważyłam, że mogłabym przyjąć taki format do swojego życia. Uważam, że absolutnie w pierwszych latach trenowania biegania czy triatlonu nie byłam gotowa do tego, żeby móc prowadzić się sama, że musiałam przejść te etapy, które przeszłam, ale uważam, że teraz po tych 4 czy 5 latach wreszcie mogę powiedzieć, że jestem gotowa i teoretycznie, i merytorycznie, i doświadczeniowo, i przede wszystkim sama ze sobą, bo teraz najważniejszym jest ta praca sama ze sobą. Ja miałam taki problem, że będąc prowadzona przez trenerów, absolutnie fantastycznych i nigdy nie odbierałam nikomu wiedzy ani doświadczenia, natomiast ja prowadzona przez nich byłam dość trochę... Wstydziłam się mówić o moich słabościach. Nie byłam w stanie przed nimi przyznać się do tego, że nie dowożę, że nie potrafię. że za ciężko. Zawsze byłam po prostu w punkt. Jak dostawałam plan treningowy i kartkę, to nie wyobrażałam sobie, żeby powiedzieć trenerowi, że nie dam rady. Trenowałam w chorobie, w covidzie, w kontuzji i po prostu to było trochę autodestrukcyjne. A od momentu, kiedy dowiedziałam się sama o sobie, że potrafię przyznać się do słabości sama przed sobą. Kiedyś nawet przed sobą nie potrafiłam, ale to proces, do którego dotarłam właśnie w ubiegłym roku. Teraz już potrafię przyznać się sama przed sobą, że jestem dzisiaj niegotowa, że potrafię odpuścić, że to nie jest ten dzień. I uważam, że jeżeli to tylko ja potrafię powiedzieć sobie, to najlepszym rozwiązaniem będzie to, żeby być swoim własnym trenerem. A z racji tego, że w przyszłości myślę o tym, żeby pomagać innym ludziom, zawodnikom, ale przede wszystkim ludziom wstać z kanapy, to będzie doskonała okazja do tego, żeby się sprawdzić. Czy po potrójnym, z perspektywy doświadczenia, podwójny to trochę taka bułka z masłem?
Bułka z masłem nie, ale na pewno będzie łatwiej podejść do podwójnego, realizując już go kiedyś w przyszłości. Dodatkowo łatwiej będzie do niego podejść, realizując już potrójnego. Nie nazywałabym tego bułką z masłem. Ja mówię w twoim odczuciu, w takim sensie, wiesz. Ale na pewno będę chciała zrobić to na prędkościach szybszych niż potrójny i podwójny w zeszłym roku, czyli będę chciała troszeczkę wyjść, troszeczkę mocniej to zrobić. No, więc przygotowania będą naprawdę inne, mocniejsze. Nie będę realizować tylko i wyłącznie jednostek tlenowych i regeneracyjnych, ale pojawią się też takie jednostki trochę szybsze. Tak. Bo jednak no, mam ochotę na to, żeby ten rekord wyśrubować. Masz jakiś target na pełny maraton na ten rok? Na zasadzie jakiś tam czasowy? Wiesz co, w 2024 roku wystąpię w 2 maratonach i pierwszy z nich to będzie maraton w Nowym Jorku robiony turystycznie, robiony debiutancko, bo to będzie mój pierwszy w życiu pojedynczy maraton, bo nigdy nie zrobiłam maratonu pojedynczo, co brzmi śmiesznie, bo zrobiłam 3 pod rząd po rowerze, ale powiem Ci szczerze, że ten maraton będzie takim bardziej właśnie luźnym, towarzyskim sprawdzianem, a miesiąc po maratonie w Nowym Jorku robię maraton w Walencji, który jest najszybszym maratonem na świecie, na bardzo płaskiej trasie i tam chcę powalczyć o dobry wynik życiowy na dystansie maratońskim. No bo nie ukrywajmy, maraton w Nowym Jorku jest pagórkowaty, jest trudny, jest naprawdę techniczny i nie ma tam miejsca na życiówki. Ale już ten maraton w Walencji także no na pewno chcę się zakręcić poniżej 3 godzin w Walencji, ale jak mocno zejdę poniżej 3 godzin, to będę wiedziała po maratonie w Nowym Jorku. Ale myślę, że spokojnie te 2,50 tam będę chciała powalczyć. Okej. Z twojego doświadczenia, co jest ważniejsze, albo jakbyś miała ustawić to w najbardziej znaczące w ultra, przygotowanie fizyczne, głowa czy doświadczenie? Wiesz co, no najlepiej pewnie byłoby to wszystko połączyć, czyli tak, na pewno. No. Będąc doświadczonym, będąc przygotowanym fizycznie i mentalnie, ale bardzo często zdarza się tak, że zawodnicy są przygotowani ekstremalnie dobrze fizycznie, ekstremalnie dobrze, po czym przychodzą na start i nie kończą wyścigu i zadają sobie pytanie i mi pytanie nawet, bo kontaktowałam się z wieloma takimi zawodnikami, a w zasadzie oni do mnie pisali, że nie wiedzą, że próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wyszło. Że byli w rewelacyjnej formie, że poświęcili tyle i tyle, trenowali nawet więcej ode mnie, że byli po prostu topka, nie? I nie kliknęło. I nie wiedzą czemu. I właśnie to jest ten element, który jest no nie najważniejszy, ale jednak ważny, bo samą głową nie zrobimy potrójnego Ironmana bez przygotowań. Tak, ale jakbyś miała ponumerować najważniejsze? Nie, no trening jest najważniejszy. Trening. Najważniejszy jest trening, mental jest na drugim miejscu i na trzecim miejscu jest doświadczenie. No bo ja jak widzisz zrobiłam potrójnego i podwójnego 2 rekordy świata bez doświadczenia żadnego, więc to doświadczenie zdecydowanie układałabym na trzecim miejscu. Natomiast trening jest podstawą i tego nie możemy zapominać, bo wiadomo, że można się bawić w Gogginsa i tam opowiadać historię, ale nie zrobisz rekordu świata z ulicy. No nie ma szans, nie? Samą głową, nawet jakbyś miał najmocniejszą głowę na świecie, dlatego ten trening jest ważny, a u mnie on jest naprawdę dobry. Nad głową pracuję, nie mówię, że nie mam deficytów, ale wydaje mi się, że to też jest moja mocna strona i doświadczenie z roku na rok będzie coraz większe, także mam nadzieję, że te kolejne lata to będą żniwa dla mnie. Taką mam nadzieję. Powiedz mi, nie spałaś podczas potrójnego? Absolutnie, nawet się nie raczyłam zatrzymać. Gdyby nie zapalenie pęcherza, to nie zatrzymywałabym się na postojach nawet tak jak zrobiłam to na podwójnym, bo na podwójnym Ironmanie na 360 km nie zatrzymałam się ani razu. Na rowerze? Na rowerze, tak, na rowerze. Natomiast na potrójnym już musiałam ze względu na ten pęcherz, który mnie po prostu męczył, na to zapalenie E. coli, na gorączkę. Kto miał zapalenie pęcherza, ten na pewno wie, jak to wygląda i jak po prostu wszystko boli. Natomiast gdyby nie to, na pewno tych postoi byłoby mniej. No i pogoda deszczowa, która zmusiła nas niestety do tego, żeby te sprzętowe rzeczy też zmieniać, ubrania zmieniać, buty zmieniać, no bo lało na potrójnym Ironmanie. No nie ukrywam też, że ta trasa w Lenzan, na której startowałam, nie była typową trasą do bicia rekordu, tak samo jak i trasa w Kolmar, bo trasa w Kolmar
na której biłam rekord na podwójnym, była najtrudniejszą technicznie trasą ze wszystkich możliwych tras do bicia rekordów w Federacji Utah. Colmar jest najbardziej zakręcona. Najłatwiejszym chyba miejscem do bicia rekordu jest to miejsce, w którym teraz popełniony został rekord na podwójnym Ironmanie wśród kobiet, no bo to jest trasa płaska, w ogóle nie kręta i tam są super warunki na bicie rekordu, tylko ten termin jest taki końcowy już na końcu roku, dlatego to on nie jest do końca zachęcający, ale trasa jest tam bajka, nie? Także to Colmar, które ja akurat wybrałam, a w zasadzie Robert mi wtedy je doradził, bo ono było najbliżej. Bo Colmar to jest Francja, tak, tam blisko gór. Tak. I tam jest po prostu trasa, która ma, nie wiem, na 8 kilometrach około 15-20 zakrętów, więc tam cały czas trzeba wchodzić w górny chwyt. Ona jest bardzo techniczna. Jest, no traktory jeżdżą cały czas, wiadomo, nie ma ruchu, tam jest żwir, no po prostu tam jest wszystko, nie? Więc no niestety w ultratriatlonie bardzo dużo zależy od trasy. No i myślę, że jeżeli chodzi o plany na 2025 rok, no to będę myślała o trasach, które są raczej łatwiejsze, podbicie rekordu i szybsze niż te. No bo ja wybrałam Lenzan i Colmar, dwie najtrudniejsze, najbardziej górzyste trasy. No 9 tysięcy przewyższenia na rowerze miałam w Lenzan, nie? O kurde. Więc tam było naprawdę srogo i jakby to też trzeba brać pod uwagę, nie? A trasa chociażby ta teraz, w której padły te rekordy, no to jest płasko jak na stole, nie? Więc to jest istotne, o tym nie myślałam i to był ten brak doświadczenia, ale teraz już jestem o to mądrzejsza i wybiorę trasy na pewno trochę bardziej płaskie, na których ten rekord będzie mógł być trwalszy. Powiedz mi podczas tego potrójnego, bo to ukończenie samo to jest jedno, natomiast w głowie taka myśl, że jednak chcesz zrobić ten rekord, on był cały czas z tobą? Tak, ja tam po to pojechałam, zdecydowanie. Tak, ja tam jechałam, żeby pobić rekord świata i nie będę ukrywać, że było jakoś inaczej, że jadę, żeby ukończyć i tak dalej. Nie, analizowaliśmy to wcześniej. Ja miałam to nawet rozpisane na swojej takiej tablicy. Mam w sypialni taką tablicę, miałam rozpisane po kolei wszystkie etapy. No faktycznie ten etap rowerowy troszeczkę nam poszedł gorzej, bo szykowaliśmy się na 35 godzin. Zrobiłam ostatecznie 36 godzin. No przez te postoje, które trwały około godziny łącznie, nie? Także to nam spadło. Natomiast tak, ja chciałam pobić od razu ten rekord świata i jak będę jechała na 4, czy 5, czy 10-krotnego, to zapewne też będę chciała po prostu jechać, żeby bić rekord, a nie żeby ukończyć. Miałaś przez moment jakąkolwiek wątpliwość, że może coś się nie udać? Na pewno się bałam. Na pewno się bałam w tym momencie, jak pojawiły się komplikacje. Staram się nie wątpić, ale bać się bałam, ponieważ jak już dostałam tej mocnej gorączki po wyjściu z basenu i zaczął mnie boleć brzuch, już to po wyjściu z basenu? Tak, bo ja po wyjściu z basenu przyjechałam dokładnie kilka kółek i od razu dostałam 40 stopni gorączki, więc od razu zakomunikowałam mojej grupie, że coś jest nie tak, że mam za ciepło pod kaskiem, że coś się dzieje, a było zimno. Więc temperatura była, zimna, a ja czułam, że pulsuje mi cała czaszka. Dostałam leki i na 2-3 godziny puszczała ta gorączka, ale po 2-3 godzinach znowu wracała. I znowu puszczała i znowu wracała i praktycznie 3/4 etapu rowerowego przebiegło w tych katuszach gorączkowych, dlatego też nie ukrywam, że to na pewno jakiś tam miało wpływ i utrudniło, bo tu też podniosło pracę tętna, podniosło pracę serca i na pewno te parametry przez to były wyższe. No ale to są rzeczy, na które wpływu nie mamy, na które możemy się przygotować podczas tych ostatnich dni. Czyli zarządzanie całą apteczką, która z nami pojedzie na przykład, tak? Zarządzanie strojami. No, jesteśmy przygotowani tam naprawdę na wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć, ale trzeba brać co jest już podczas wyścigu, nie? Wiesz, jeszcze takie pytanie, bo na normalnej długości, tak to powiem, na normalnej długości zawody możemy się przygotować. Możemy zrobić nawet trening 1:1 czasowo. Natomiast nie pojawiały ci się takie, wiesz, przy potrójnym nie jesteś się w stanie przygotować. Nie pojawiały się u ciebie w głowie takie sytuacje, że może ci się coś stać podczas? Tak, zdecydowanie. Na zasadzie, wiesz, jeszcze córka była z tobą na starcie, masz dla kogo żyć i to jest takie, wiesz, my mówimy o rekordach, my mówimy o ukończeniu i to jakby wszystko fajnie brzmi, natomiast bardziej mi chodzi o to, co się dzieje w twojej głowie podczas potrójnego, bo to są, jak masz rodzinę, jak masz dzieci, to jest jakby inny, wiesz, ja nawet patrzę z perspektywy swojej, na krótszych startach mi się czasami takie myśli pojawiają na zasadzie, czy to jest ta granica, czy ja mogę przejść tą granicę. Tak. Czy te objawy, czy one są normalne, wiesz, jeżeli nie masz doświadczenia, to nie wiesz, czy te objawy są normalne, czy ten ból
to nie jest czymś poważnym, czy Tak. będziesz mogła jeszcze biegać, czy będziesz mogła jeszcze uprawiać sport, czy nie wiem, te przyspieszone nagle, czasami są serca, takie, jakieś w arytmie. cudzysłowie hercklekoty, Tak, czy arytmie, czy to jest coś poważnego, czy to możesz zbagatelizować i biegniesz dalej, wiesz, głowa głową, ale są, nie wiem, czy u ciebie coś Symptomy. takiego się pojawia, bo u mnie czasami się coś takiego Tak. pojawia, wiesz, ja czasami mam tak, że i to pewnie też jest jakaś wada, że leżę wieczorem w łóżku i mam przyspieszone bicie serca i przypuszczam, co to jest, bo u mnie trochę tak genetycznie to wygląda i też, wiesz, już jak Zapala się lampka, nie? tak, i nagle, wiesz, wieczorem idziesz do spania i nagle pojawia ci się taki problem w głowie i nagle nie umiesz zasnąć, no bo wiesz, kurczę, Włącza się psycha. obudzę się, tak, nie obudzę się, czy to jest coś wiem. poważnego, czy nie, Tak. jak nie przeczytasz, no ale podczas Jak potrójnego, zaczniesz czytać, to już w ogóle lepiej ale nie podczas czytać. potrójnego nie masz na to czasu i teraz, Nie. wiesz, czy u ciebie coś takiego się pojawiało i co, i jak to, wiesz, jak przeszłaś dalej na porządku dziennym z takimi myślami, nie? Bo to No jest... więc tak, zacznę od tego, że właśnie dlatego, że jestem mamą, to jest zupełnie inny challenge niż byłabym po prostu zawodniczką samą sobie pozostawioną bez jakichś innych, bez rodziny, bez dziecka i tak dalej. I opowiem Ci to na podstawie też krótszych dystansów, bo jak startowałam na krótszych dystansach i jeździłam na takie wyścigi, na przykład na Majorce, gdzie były ogromne przewyższenia i później zjazdy na Lemontce ekstremalnie mocną prędkością po serpentynach, gdzie moje umiejętności kolarskie uważam, że jeszcze nie są tak wysokie, abym mogła się tak mocno puścić. I tam w tym momencie bardzo często to rozumiałam. I jak był zjazd, to widziałam, jak zawodnicy jeden po drugim po prostu 80 na godzinę potrafili, wiesz, szarżować. A ja nie. Ja miałam zawsze ten hamulec, że mam dziecko, że po co mi to, że jakby te 2-3 sekundy nic nie zmienią, jak sobie trochę wyhamuję i po prostu zjadę bezpiecznie. Więc zawsze zwracałam na to uwagę. No na potrójnym nie ma tego tutaj związku z prędkościami na przykład, no bo tam wszystko jest raczej stabilne. Raczej nie ma, wiesz, takich rzeczy jak zjazdy, nie puszczamy się też w otwartą wodę, bo specjalnie zachowane są te reguły bezpieczeństwa, pływamy na basenie, a nie otwartej wodzie, więc nie ma tam tych rzeczy. Ja mam czasem takie obawy na otwartej wodzie, zawsze też to miałam, też mnie łapały różne ataki. Na basenie tego nie mam, bo czuję się bardzo bezpiecznie. Nie ma tych zjazdów serpentyn, co na krótkich dystansach zazwyczaj były, więc tutaj na rowerze też czuję się bezpiecznie. Jedyne, co robi właśnie ewentualne niebezpieczeństwo w ultradystansach, to jest ta długa praca serca, jednak w ekstremalnie wysokich godzinach pracy, no bo to są 20, 30, 40 czasem godzin pracy bez przerwy. Nie ma w ogóle to serce odpoczynku od tego wysiłku, więc no teraz ważne jest to, żeby mieć ekipę, która przy sobie, która cię zna. Nie ma tego na krótkich dystansach, na długich dystansach to jest, więc to jest kolejny filar bezpieczeństwa. Oprócz tego, że mamy obiekt basenowy, oprócz tego, że nie mamy zjazdów szybkich, to kolejnym filarem bezpieczeństwa w zakresie ultra jest ekipa, która z tobą jest, która u mnie jest w składzie około tam 10 czy 12 osób i to są osoby, które mnie znają. Tam nie ma nikogo z przypadku, to jest fizjoterapeuta, który ze mną pracuje od lat, to jest dietetyk, który ze mną pracuje od lat, to jest trener mentalny, który ze mną pracuje od lat. Teraz wam powiem też, jeszcze tego nigdzie nie mówiłam, ale do mojej ekipy na dłuższe dystanse dołącza lekarz, bo nie mieliśmy lekarza na podwójnym Właśnie i o na to chciałem potrójnym, zapytać, no. ale na kolejnych dłuższych dystansach do ekipy dołącza lekarz, który dodatkowo będzie wszystko monitorował. Myślę, że to jest bardzo fajne posunięcie, biorąc pod uwagę fakt, że będziemy wydłużać ten dystans i jest to odpowiedzialne, jest to jakieś zabezpieczenie i kolejne zapewnienie sobie bezpieczeństwa. I ta ekipa, która cię zna, która zna twoje zdrowie, która zna też twoje psychiczne jakieś tam zakamarki, która o tobie dużo wie i mam nadzieję, że potrafi rozpoznać, czy to jest atak paniki, czy to jest coś poważnego. Nie? Dla mnie ważnym też było to na potrójnym Ironmanie, że na trasie była postawiona karetka i ona mi też dawała takie... Widziałaś ją, wystarczyło. Widziałam ją, wystarczyło mi to. I faktycznie po tych 30 godzinach pojawiają się te ataki paniki u mnie, bo ja dostałam ataków paniki już kilka lat temu, jak miałam takie ciężkie momenty sportowe i psychiczne. Miałam taki trudny moment po dyskwalifikacji w Olsztynie i wtedy dostałam takich ataków paniki, więc wiem, z czym one się jedzą.
I teraz po 30 godzinach wysiłku one się znowu uaktywniły na ultra, bo nie było ich od czasu 2021 roku. Pojawiły się dopiero teraz na ultra ponownie te ataki paniki, czyli ten organizm musiał być już mocno wyprowadzony i zaprowadzony w zasadzie do takiego diabelskiego zakamarka. I pojawiły się te ataki paniki i teraz ważnym było to, że miałam przy sobie cały czas przyjaciółkę, która doskonale wiedziała, jakie mam problemy, która wiedziała, jak to będzie wyglądać i potrafiła temu zaradzić. Nie? I okazało się, że to faktycznie był atak paniczny, a nie... Ale to była kwestia atak paniki, tak jak rozmawiamy? Zaczęło mi być Różne tak, myśli. zaczęło mi być, wiesz, nagle sucho w ustach, zaczęłam już myśleć o tym, że zaczęłam się trząść, zaczęło mi być słabo, kręcić mi się w głowie, jedna myśl zaczęła napędzać kolejną, zaczęło mi bić szybko serce, ale to dopiero po tym, jak zauważyłam tą suchość w buzi była pierwsza. Jak ja już zauważyłam tą suchość w buzi, to już zaczęłam się nakręcać kolejnymi rzeczami i już wjeżdżały później następne symptomy, prawdopodobnie spowodowane przez tą moją myśl, stąd też raczej to był atak paniki, a nie faktyczna rzecz. To, że widok karetki mnie zaczął uspokajać i wyprowadzać z tego stanu kłucia, z tego stanu suchości, z tego wszystkiego, dało mi też już później feedback w głowie, że to jest atak paniczny, bo normalnie, jeżeli działoby się coś z sercem, to nawet widok karetki myślę nie uspokoiłby mnie do takiego czegoś. Nie ma, więc tak. pojawiły się te ataki paniki, ale potrafili mnie z nich wyprowadzić właśnie Rafał Mazur, który jest moim terapeutą i w zasadzie trenerem mentalnym, który już wiele widział. Magda, moja przyjaciółka, która biegła ze mną. I ten widok karetki, także to wszystko pozwoliło nam odróżnić atak paniki od faktycznych, realnych zagrożeń. No właśnie, jak wyglądała praca psychologa? Bo o ile dietetyka jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie są jego zadania, psychologa pokrótce też ogólnikowo, natomiast jakby się wgłębić w zadanie, które pełnił, to co mówił ci, jak na ciebie wpływał podczas startu i który był taki moment, gdzie jakby ta jego praca musiała być zintensyfikowana? Bo przypuszczam z tego, co mówisz, rower to raczej chyba spokojnie. Gdyby nie pęcherz, to przejechałabyś spokojnie, nie? Wiesz co, my mieliśmy bardzo dużą wykonaną pracę w ostatnich 2 latach. I to, że my pracowaliśmy ze sobą na co dzień i przygotowywaliśmy się do tego dnia praktycznie tydzień po tygodniu, spowodowało i miało spowodować to, że podczas wyścigu będziemy mieli robotę już zrobioną. I jego obecność była bardziej dla mnie filarem bezpieczeństwa. Znowu kolejny filar, to jest ważne. Ja też potrzebuję tego poczucia bezpieczeństwa na każdym poziomie, szczególnie jak mam bić te rekordy świata, że jeżeli coś by się miało dziać ze mną, to ja wiem, że on jest. Ja wiem, że on pomoże i ja wiem, że on mnie wyprowadzi ze wszystkiego. A całą robotę zrobiliśmy w roku poprzedzającym start. Nasze spotkania, nasza praca na hipnozie, bo to jest coś, co też było wprowadzone do naszego systemu. I my podczas startu już tak naprawdę nie mieliśmy bardzo dużo. Wiadomo, pojawiło się kilka sytuacji, w których Rafał musiał wkroczyć i powiedzieć mi kilka zdań, ale główną robotę wykonaliśmy przed. No. I to jest świetne. A on tam był i oczywiście oprócz tego, że był trenerem mentalnym, wkraczał do akcji wielokrotnie, to miał też szereg obowiązków na sobie, nie? Takich organizacyjno jeszcze sportowych, nie? Bo wiadomo, że ta pomoc mentalna to jest tam jakiś czas, a całą pozostały czas też pomagał przy organizacji, wiadomo, przy robocie, bo dietetyk to jest jedno, ale też logistyka podawania jedzenia, picia i wszystkiego jest dość skomplikowana tam i im więcej tak naprawdę rąk do pracy, tym lepiej. Miałeś zachcianki podczas startu? Zdecydowanie. Żywieniowe? Jedną z taką zachcianek było w ogóle coś, czego bym się nie spodziewała, bo w pewnym momencie miałam ochotę na iced tea. I w ogóle pół etapu rowerowego przejechałam na iced tea. Wiesz, taki Lipton typowy i to jest coś, co jest niesamowite, co już teraz wiem, dlaczego mi się zachciało takiego produktu, bo to są produkty, które piłam w dzieciństwie. I miałam ochotę na produkty, które spożywałam w dzieciństwie, które kojarzą mi się z dzieciństwem. I to właśnie była ta iced tea. Czyli organizm i psycha i głowa sięga aż ja tak w ogóle daleko. nie piję na co dzień takich produktów, nie? W ogóle nie piję iced tea w ogóle, wiesz, piję albo wodę, piję kawę, piję jakieś elektrolity, zdarza mi się pić kolę, ale nie piję takich produktów. I wiesz, nagle po, 20 latach
chce ci się iced tea, nie? Jak do tego doszłaś? Nie, Że po tam- prostu lampka, nie? Ale, że do dzieciństwa. No później dopiero sobie usiadłam Tak? i sobie to wszystko Zastanawiałaś się, z czego poprzypominałam. to się wzięło. Tak, z czego to się wzięło, bo jeszcze miałam kilka innych takich rzeczy, Bo nie? wiesz, jeżeli byś potrzebowała cukru, to jest milion innych Iced jakby, tea jest typowo specyficzna, nie? Tak. I później kolejnym aspektem było to, że na bieganiu chciałam herbatkę z cukrem. W ogóle ja nie piję, wiesz, herbaty z cukrem. Jak już piję jakąś herbatę, jak jestem gdzieś w knajpie, jakąś zieloną, to się napiję czasem, jak mi jest zimno. Ale generalnie to nie są produkty pierwszej potrzeby u mnie, więc herbatka z cukrem, a też zawsze u babci piłam herbatkę z cukrem i z cytryną, więc to są kolejne jakieś takie, widzisz, nawiązania może do poczucia Podświadomość, bezpieczeństwa, że u tak, babci tak. zawsze była ta herbatka z cukrem i z cytryną i to było takie kojące i może znowu potrzebowałam tego ukojenia i tak sobie do tego doszłam, ale faktycznie dopiero po starcie, nie? Także To jest Także to na niesamowite, pewno. no. Jak sięgamy Naleśniki głęboko. chociażby, nie? Też naleśniki przecież kojarzą się tylko z dzieciństwem. Pamiętam, jak z babcią smażyłam naleśniki w kuchni i to było takie super. Więc to są te rzeczy, które... Zresztą jak słuchałam ostatnio podcastu z Bartkiem Kubkowskim, który próbował przepłynąć Bałtyk, on też mówił, że smaki dzieciństwa to jest coś, co mu się włącza na tych etapach jego trudnej przeprawy pływackiej i dlatego to też było kolejnym aspektem, który zaczęłam korelować właśnie z tym. Niesamowite to jest. Tak, ale to jest... Zobacz, jaki nasz umysł i w ogóle nasza wyobraźnia i nasza pamięć, jak potrzebujemy tych mechanizmów bezpieczeństwa, jak ten organizm w stanie zagrożenia potrafi przywołać coś tak dawnego, coś tak starego, coś sprzed 20 lat. I zobacz, jaki to jest automatyzm na zasadzie, ty nie wiesz dlaczego. Nie? Ty dopiero potem Później sobie dochodzisz. siedzisz, szukasz czemu iced tea, pewnie pytasz dietetyka. Tak. I Co z jest czego w iced tea, że ten organizm się się domaga? dopomina tego, Tak. bo wiesz, jesteśmy w stanie wytłumaczyć na zasadzie, jak nie wiem, jesteś po ciężkim wyścigu i Tak. wszystko, nie wiem, ja miałem takie Chce ci sytuacje się coli, nie? coli, stoisz na stacji, patrzysz, mówisz, ale bym zjadł tą czekoladę. Tak. I dopiero po czasie, jak już masz tą wiedzę, dochodzisz, że to jest szybka Cukier, energia, tak, cukier i tak, tak, dalej. tak, Tak? tak, No tak, ale tak, tutaj iced tea, kurczę, a czemu nie cola, a czemu nie Tak. coś takiego, nie? I to jest No niesamowita jest ta zdecydowanie. podświadomość. A wiesz, no. jak ci się jeszcze klaruje kilka innych zachcianek i patrzysz na moment, w którym ci się ich chciało, nie? Czyli druga część roweru, czyli końcówka biegania. To są te momenty, gdzie miałam kryzysy największe, nie? Gdzie ten umysł już szukał, widzisz, w jakich on mocnych zakamarkach po prostu szukał koła ratunkowego. Niesamowite. Miałaś zachciankę, po którą musieli lecieć do sklepu. Tak, wyobraź sobie, że na trasie biegowej na ultra są te namioty supportowe i są namioty różnych supportów i te supporty zazwyczaj mają takie stoliki i tam mają wystawione rzeczy dla swoich zawodników. No i ja biegłam po etapie biegowym na końcówce i zobaczyłam na innym supporcie takie duże cookies, takie ciastka amerykańskie, nie wiem czy wiesz jakie mam na myśli. Takie a la brownies, albo Tak, jakieś takie, tak. wiem, I wiem, one jakieś w środku- z kawałkami czekolady. To jest to. I one są takie duże, takie wypiekane i w środku, i one są takie wilgotno-mokre. Nie, że taka suchy Tak, piach, tak. tylko wilgotno-mokre. No i ja mówię, że ja muszę mieć to ciastko, nie? Że po prostu to. No i oczywiście mój support poleciał do sklepu i kupił mi takie cookies, ale one były tak suche, że jak ja je ugryzłam, a wiesz, byłam odwodniona trochę, sucho w buzi, ciepło się zaczęło robić i dostajesz taki wiór. Ja mówię, no nie. To nie to. Czy wy powariowaliście? Mówię, chcę takie, tylko mokre ma być. Mokre, wilgotne. No to Rafał wpadł na pomysł, żeby je zmoczyć, nie? Okej. Zmoczyć wodą. Ja mówię, nie, w ogóle nie chodzi o to. Mówię, znajdźcie mi takie ciastko. Ostatecznie mojemu supportowi nie udało się dotrzeć do tego ciastka, ale poprosiliśmy tamten support, Okej. czy mógłby nam udostępnić to ciastko. No i udostępnił. Atmosfera na tych zawodach. Niesamowita. Właśnie chciałem zapytać Nieporównywana. o różnicę między takimi, nie wiem, połówka Ironmana. Nie, no w ogóle to są inne, to dwa inne światy. To w ogóle jakbyś porównał czarne do białego. To jest coś, w czym ja się zakochałam od pierwszego startu. Ultra Family, rodzina, wszyscy zawodnicy. Tam nie ma w ogóle jakby Nie ma napinki. złej krwi. Okej. No nie. Organizatorzy są wspaniali, zawodnicy są wspaniali, wszyscy sobie pomagają. Nawet supporty innych zawodników, jak już widzieli, że miałam ciężko, a mój support był ustawiony na pierwszej połowie biegu, a support z drugiej połowy biegu okładał mnie zimnymi ręcznikami, nie? I w ogóle wiesz, osoby, które mnie pierwszy raz w życiu widziały na oczy. I to jest takie coś, czego nie doświadczysz, nie? Na zawodach typu Ironman. Ja nie mówię, że to są złe zawody, bo to też są wspaniałe przeżycia. Tylko Bardziej mi inne. chodzi o atmosferę. Nie? O Jezu. Bo A byłeś jednak kiedyś na ultra takich zawodach na ultra triatlonowych? nie byłem. Na To ja cię pełnym zapraszam. byłem, na połówce byłem, ale na ultra nie byłem. To ja cię zapraszam, bo tego trzeba doświadczyć. Jak mi na przykład Robert Karaś o tym opowiadał i pamiętam, jak mi mówił, że ty zobaczysz, będziesz płakać ze szczęścia. A ja tak słuchaj, mówię,
Jakoś na Ironmanach, wiesz, nie płakałam. I nie umiałam w to uwierzyć. I dopiero jak pojechałam i zobaczyłam, jak ja płaczę, to nic, ale mój cały 12-osobowy support płacze, nie? Mężczyźni, kobiety, wszyscy. To dopiero zobaczyłam, co to są za emocje, z czym to się je i czy warto. No. Dla tych emocji, dla tego wszystkiego, co nas łączy, dla tego, żeby pokazać mojej córce, jak warto walczyć o marzenia, no to jest niesamowite doświadczenie i dlatego chcę to robić dalej. No. Łamało cię podczas, jeżeli chodzi o sen, podczas startu? Nie, w ogóle. W ogóle mi się nie chciało spać. To jest taka adrenalina i energia i też byłam tak dobrze poprowadzona w kontekście suplementacyjnym i suplementów ewentualnie pobudzających. okej. Nie rozpoczęliśmy bardzo szybko pobudzania kofeiną. Staraliśmy się to Przypomnij mi, o której oddalić. tam był start. No rano. Rano. Rano, nie wiem, czy to 8 czy 9. Czyli czekaj, ty miałeś tam 30, koło 6 godzin? Tak, no ja zaczęłam rano, załóżmy, że w piątek, bo teraz nie pamiętam, a skończyłam w sobotę wieczorem. No nie wieczorem. Tak, koło 20, No 19. nie, było jeszcze jasno. To nie wiem, która Ale to to była. było lato. No tak czy inaczej, no zaczęłam rano, skończyłam wieczorem tylko następnego dnia. Ale to, 36 godzin, to ale to, wiesz. Ale jak startowałaś rano 7-8, to też skończyłaś 7-8. Tak, plus minus, tylko że nie? pamiętaj, że to, że robisz 36 godzin, to nie znaczy, że nie śpisz 36 godzin, tylko nie śpisz 60 godzin, nie? Tak. Więc to jest to, co trzeba wziąć pod uwagę, no bo tak, tak, nocka przed, Biorąc pod uwagę, że stres, nie śpisz, nie? Tak, nockę tak, przed tak, nie tak. śpisz, do tego nockę po nie śpisz i druga nocka po też nie śpisz. No właśnie, jak wyglądało twoje ciało, jak ty się czułaś po zawodzie? Żałuję, że nie udało nam się tego podcastu wcześniej. Tak, Chwilę mieliśmy tam możliwość pisania i tak, żałowałem, szkoda, że tego tak. się nie dało na świeżo opowiedzieć. Bo to jest zawsze, wiesz, Tak, mocniejsze emocje. inaczej. Dzisiaj Natomiast to i tak jest na tyle mocne, że dalej mnie trzyma. No ja wyobraź sobie, że po starcie nawet jakby ktoś tak spojrzał, że no kurde, tyle godzin wysiłku, a ja przytyłam 6 kilo. Gdzie 6 kilo, czy nawet ponad 6, przy mojej wadze 50 paru, no to jest naprawdę duży procentowy udział, to jest chyba z 12% mojej wagi. Więc przytyłam 6 kilo i to była sama woda, opuchlizna, stany zapalne i zmęczenie. No nie spanie, cały czas wysiłek, no nie muszę tutaj... No tak, no bo ty jak skończyłaś wieczorem, no to cała noc to zdrzemnałaś się w ogóle No cokolwiek? co ty? Nic. Nie, ja nie spałam całą następną noc i całą jeszcze następną noc, nie? Okej. Więc jakby nie spałam noc przed, noc w trakcie zawodów i 2 noce po. Czyli jakby 4 noce zero snu. Aż Tak, tak, 0, aż 0. tak. No, organizm był po prostu tak pobudzony, że ja zostałam zabrana tam do szpitala po starcie i dostałam nawet leki, które miały być uspokajające, przeciwwymiotne też działają jeszcze nasennie i nic mi to nie dało, nie? Także ten organizm był cały czas tak pobudzony i był na takich obrotach, że nie był w stanie w ogóle się wyciszyć i dopiero chyba pierwszy sen, jaki miałam, to 3. noc po ultra, ale to też było coś z cyklu 2-3 godziny, nie? To wciąż nie była pełna nocka. Pełna nocka to myślę taka 8 godzin, to dopiero po tygodniu od zakończenia startu. Więc jeżeli też miałabym porównać podwójnego do potrójnego, to są 2 zdecydowanie inne wyścigi. Mimo, że to jest różnica tylko około 12-14 godzin, Tak. w zależności od tego, jak to robisz i kto to robi, wysiłku, to jest przepaść, bo 20, tam 2, 3, 4 godziny to jesteś jeszcze w stanie się nagiąć. I jesteś jeszcze w stanie zrobić to, no to wiesz, ale te 36 to już myślę daje organizmowi taki mocniejszy akcencik, nie? I tak jak po podwójnym bardzo szybko zaczęłam wracać do treningu i robić wszystko, tak teraz wiem, że to, że zrobiłam dłuższe roztrenowanie było najlepszym, co mogłam zrobić dla siebie. Jak się ma do tego zmęczenie psychiczne po zawodach? Oj, wiesz co, ja w tym roku postawiłam naprawdę na regenerację, bo rok temu po podwójnym bardzo dużo zaczęłam jeździć i po podcastach, i wywiadach i od razu wróciłam do treningu i zaczęłam szykować się do Mistrzostw Polski i zaczęłam realizować mocne akcenty i tam nie było prawie w ogóle regeneracji, nie? A teraz pierwsze co zrobiłam, być może z marketingowego punktu widzenia to nie było najlepsze rozwiązanie, no bo pojechałam na wakacje 2-tygodniowe bezpośrednio po starcie i to był błąd, który chciałam naprawić po podwójnym, żeby dać temu organizmowi szansę na regenerację. Do tego po powrocie z wakacji, czyli po 2-3 tygodniach od startu, naprawdę trenowałam tylko godzinkę dziennie maksymalnie, żeby trzymać jakby jakąś delikatną tą fizyczną aktywność, ale jednak nie trenować. No i później zaczęłam się wprowadzać delikatnie. I na dzisiejszy dzień mijają 2 miesiące, prawie już 3 będzie za niedługo leciał od startu. I ja dopiero 2-3 tygodnie temu zaczęłam realizować mocne treningi.
a tak naprawdę dopiero w listopadzie rozpocznę przygotowania ponowne do ultratriatlonu. Także wydaje mi się, że będę niesamowicie zregenerowana i zostało to już popełnione w tym roku lepiej niż w poprzednim. No, bo wiesz, no jakby możemy czuć się super już po tygodniu, 2, to tak jest, wiesz, wydaje się, nie? Ale ten organizm sobie to odbierze. Wiesz co, to jest jedno, że ciało to jedno i organizm, jakby tak jak powiedziałeś, ten dług będzie chciał spłacić, natomiast wiesz, kwestia potem psychiki. Ja patrzę czasami na amatorów, którzy chcąc zrobić duży progres i patrzą oni, wiesz, praca, rodzina, Wszystko 2 treningi i mówię, kurczę, i wiele razy patrzę, mówię, albo będzie miał formę, albo będzie tak, że rzuci tym, albo po prostu będzie musiał sobie zrobić przerwę. Tak. I 95% kończy triatlon. Albo kończy, albo jest tak, że on musi zrobić przerwę. Jak zrobi przerwę, to już nie ciężko wraca, ma do tego albo wrócić, wraca tylko do biegania. na przykład, i szuka innych jakby alternatyw, no bo to jednak wiesz, cały czas ta psychika, wiesz, 2 treningi dziennie, tu przemęczenie, tu dziecko, to jest dużo, nie? I dlatego ja o tym mówię, że psychika to jest jakby. Ja zawsze opowiadam o tym, że ja bym chciał uprawiać sport do końca życia, wiesz. Może na tym poziomie, na którym ja dzisiaj jestem, mi to wystarcza, mi to sprawia przyjemność i ja bym nie chciał nigdy z tego rezygnować, dlatego czasami świadomie nie robię pewnych rzeczy, bo ja nie chcę. Ja chcę, to jest długofalowo. Dokładnie, to jest moja część życia, wiem ile, tak jak w twoim przypadku, ile sport mi daje. Ja po prostu nie chcę z tego rezygnować. Ja jestem gotowy na to, że nie będę osiągał jakichś tam sukcesów, ale jeżeli ktoś by mi zadał pytanie, czy chcę jakiś tam odnieść sukces, czy chcę to robić w zdrowiu do końca życia, to bym wybrał, że chcę to robić w zdrowiu do końca życia i dlatego ja widzę, że nie mogę przekraczać pewnych granic psychicznie, żeby nie być zmęczonym, nie? Bo to wiem, że to fizycznie wypoczniesz, ale jak psychicznie jestem zmęczony, no dlatego. Jak centralny układ nerwowy jest zaorany, to możesz naprawdę wracać bardzo długo. Ja raz w życiu miałam styczność z naprawdę prawdziwym przetrenowaniem, bo my bardzo często nadużywamy tego słowa przetrenowanie, wszyscy są przetrenowani, ale ja miałam naprawdę w 2021 roku przetrenowanie prawdziwe, gdzie zrezygnowałam z triatlonu, gdzie naprawdę bardzo długo się zbierałam pod kątem to było wyników. Tuż przed podwójnym? Nie, no to było tam na granicy 2022 a 2023 roku, czyli przed podwójnym, ale no to był taki trudny moment. Po tej dyskwalifikacji też mi się to stało, bo ja wpadłam w taki pęd mocny później treningów i nadganiania. A z czego, dyskwalifikacja dyskwalifikacją, z czego u ciebie, jeszcze wracając do tego tematu, czemu tak cię to dotknęło? No bo to wiesz, no bo są dyskwalifikacje, normalna kolej rzeczy. Wiesz, wtedy o co chodzi? To był taki mój start główny sezonu, te Mistrzostwa Europy. Ja tam zrobiłam to Mistrzostwa Europy, cały sezon podporządkowałam. Ja wygrałam te Mistrzostwa Europy, przebiegłam przez tą metę, podniosłam szarfę, zaczęłam opowiadać, udzielać wywiadów i później doszły te informacje, że ta moja kara została niezliczona i po prostu odbyłam ją nie tam, gdzie trzeba. I po prostu to było coś takiego, jakby ktoś mi dał loda do polizania i go zaraz odebrał, nie? Wiesz, jakby trudno znaleźć porównanie, może to jest nietrafne, natomiast naprawdę bardzo mocno mnie to kosztowało, a wtedy jeszcze byłam trochę może nie gotowa na pewne rzeczy. Miałam nie wszystko jeszcze przepracowane. Byłam w takim naprawdę mocnym ogniu treningowym. Wtedy jeszcze prowadził mnie trener. Trener też był w ogóle organizatorem tych zawodów. Chciałam też dobrze wypaść, pokazać. No ogólnie dużo się tam działo. Chciałam też dużo sobie udowodnić innym. I te Mistrzostwa Europy to było taki po prostu mój główny punkt programu i to nie siadło. I później naprawdę wpadłam w taki wir ponownego treningu. Znowu, chciałam wszystkim wszystko udowadniać. Znowu, no i wtedy przegrzałam się, nie? I wtedy zaczęły się moje problemy właśnie zdrowotne, zaczęły się moje problemy też psychiczne, zaczęły się moje problemy z atakami paniki, zaczęły się moje problemy sercowe. Wszystko zaczęło się walić. Ostatecznie wpadłam w bardzo mocne przetrenowanie i wyciągałam się z tego przetrenowania rok. O kurde. Więc to jest naprawdę kupa czasu, żeby moje wyniki krwi w ogóle wróciły do normy, żeby mój organizm wrócił do normy, żeby moje ciało wróciło do normy, żeby tętno, objawy, wszystko. Także to była bardzo długa droga i teraz po tych wszystkich naukach już wiem, jak ze sobą postępować. Tylko pytanie brzmi, czy byłabym tu, gdzie jestem, czy miałabym tą swoją świadomość ciała, czy potrafiłabym teraz odpuszczać, gdybym tego nie przeszła? Pewnie nie. Ale pewnie są osoby, które potrafią uczyć się na czyich błędach. Tak. I ja bardzo doceniam, i ja bardzo szanuję, i ja sama chciałabym być taką osobą, ale nią nie jestem. Nauczyłam się na swoich, czyli najtrudniejsza metoda nauki.
No ale jestem wdzięczna tak czy inaczej i nie chcę mówić, że tego żałuję, bo to było potrzebne, żebym była tu. Rozmawialiśmy też podczas pierwszej rozmowy o tym. Natomiast ciekawi mnie odnośnie hejterów, czy coś jest ich mniej, więcej, czy czy twoje podejście do tego wszystkiego się zmieniło? Bo przypuszczam, że tak samo jak i wtedy przy przetrenowaniu, to też myślę, że miało wpływ. Bo raz, że twoja Na presja, pewno. a dwa, że może Tak. kwestia ludzi, którzy opisywali całe zdarzenie. I pytanie, czy przy tym potrójnym, czy były takie sytuacje na zasadzie, że ktoś podważał wynik albo ktoś... Wiesz co, nie. Czy dzisiaj jest Jeżeli to chodzi na o- tyle mały procent, że ty nawet tego dzisiaj nie zauważasz? Znaczy Ale- powiem Ci tak, jeżeli chodzi o samo podważanie mojego wyniku, to myślę, że w takie rejony raczej się nikt nie zapuszcza, bo raczej wszyscy wiedzą, że ja naprawdę trenuję dużo, trenuję mocno, trenuję sprawiedliwie, trenuję... Wydaje mi się, że to nie podlega nawet dyskusji. Nawet się zastanawiam, no bo tam Bo ludzie... ja naprawdę trenuję. Ja wiesz, wiele można mi zarzucić, ale nie to, że na przykład trenuję za lekko, albo się nie przykładam, albo że nie jestem godna jakiegoś wyniku. Raczej można byłoby powiedzieć, że czasem mój wynik nie jest nawet adekwatny że jest gorszy mój wynik od pracy, w którą wkładam. Bardziej w tą stronę, ale raczej nikt nigdy by nie zarzucił mi, nawet hejterzy, że robię coś słabo treningowo, bo tu jestem akurat naprawdę mocna i wszyscy to wiedzą. Jakby ja się z tym nie kryję, wszyscy wiedzą, ile trenuję, jak trenuję. Natomiast jeżeli chodzi o taki hejt, no to on zawsze był, nie? A im jesteś wyżej, no to tym jest tego więcej, ale moje podejście faktycznie do tego się zmienia. No i niestety bądź niestety jest to element, jest to proces tej twardej skóry. No i ta skorupa buduje przez lata. No i tak jak budujesz swoją wytrzymałość przez lata, tak samo się ta skorupa wytrzymałościowa na hejt buduje przez lata, co jest trochę przykre. No ale... Wiesz co, zadałem też to pytanie świadomie, bo ja udostępniałem wtedy Tomka wyniki z podwójnego i twoje na Instagramie. Okay. I napisał do mnie znajomy, który uprawia sport od długich lat i on mówi jakby, że to dla niego nie jest triatlon, nie? I w sumie chciałem odbić od rozmowy, bo jakby nie chciałem tego tematu poruszać, bo miał swoje zdanie, ale on ciągnął ten temat. Ja mu to tłumaczyłem na prędkościach, konkretnych prędkościach od Tomka, nie? Bo to mówię mężczyźnie, przykład mężczyzny. I to też Mężczyzna, było tak, który wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w elicie w triatlonie. wiesz, ja mu to jest po pierwsze, ale jakby naniosłem mu te wyniki z tego triatlonu, który trwał, tak? Mówię, jedziesz z prędkością 39 na godzinę. Mówię, żeby jakby złamać rekord, pobić rekord, musisz jechać z taką prędkością, musisz biec z taką prędkością. Ale on mimo wszystko pozostał przy swoim i to mnie zaskoczyło. Tam nie było hejtu. On próbował być merytoryczny, co nie było w ogóle merytoryczne, bo on stwierdził, że ten obraz tych stolików porozkładanych, że może się zdrzemnąć. Ja mówię, słuchaj, jeżeli się zdrzemniesz, to nie jest tak, że ty przyciskasz stopę. Pauzę. Nie, Wiesz, o co ta chodzi? drzemka się wlicza w twój czas. Właśnie o to chodzi, że naprawdę, I jeżeli często bijesz, podwójnego, potrójnego oni nie robią drzemek. jeżeli bijesz rekord na dwójce i trójce, I dlatego w ogóle mówię, nie ma drzemek. I to mnie zaskoczyło, że mimo te argumenty, gdzie ja mu 1:1 wyłożyłem, tak jak ja to rozumiem, tak jak ja to, wiesz, przeliczam sobie, bo też widziałem, z jakimi prędkościami Tomek jechał na rowerze. no niesamowitymi. Tak, i słuchaj... I tak nie udało mu się pobić rekordu. Właśnie. Nie? I właśnie i mimo wszystko on został przy swoim zdaniu, że to nie jest jednak to. Nie wiem, czy był tak uparty, czy nie chciał przyznać rzeczywiście racji, nie chciał się przyznać, no bo to, wiesz, patrząc na te prędkości, to tam z tego, co kojarzę, Tomek musiał biec chyba 5 minut na kilometr. 4,59 chyba Robert No biegł. i teoretycznie... No to utrzymaj prędkość 4,59 przez prawie 100 kilometrów. Właśnie i słuchaj, z jednej strony to nie jest prędkość, jak idziesz sobie tutaj 10-12 kilometrów, ale tam robisz 84 kilometry, tak? Prawie 100 biegu po rowerze, Wiesz, o co po chodzi. pływaniu, Dokładnie. w deszczu. I to dlatego jakby, tak zapytałem o tych hejterów, bo jakby ja nie jestem osobą związaną bezpośrednio, tylko ktoś zagaił i mnie zaskoczyło tak jako, wiesz, że on zostaje przy swoim, więc to mi tak dało do myślenia, że tego ludzie do końca nie rozumieją, nawet jak podasz przykłady, nie? Nie, wydaje mi się, że też trochę nie ma sensu, nie? Ja miałem taką nadzieję, bo na początku chciałem odpuścić. Ja też kiedyś bo próbowałam on zbawiać Bo on świat. tak trochę, wiesz, z taką
buńczucznością do tego podszedł i ja mówię, kurczę, to chyba nie ma sensu, ale jak on zaczął drążyć temat, to próbowałem to przetłumaczyć i miałem nadzieję, że coś się zmieni, a na końcu i tak było takie na zasadzie... I tak sobie zdałem sprawę, mówię, Też kiedyś wiesz, próbowałam iść w tą stronę, tłumaczyć, ale im więcej tłumaczysz, tym jest gorzej, więc ja proponuję każdemu wstać z kanapy i spróbować 36 godzin być w wysiłku, albo chociaż 10, nie? Żeby sprawdzić, Tak. czym to się je, no bo to naprawdę nie są łatwe rzeczy, choć może prędkości na papierze wydają się łatwe, no bo ktoś pójdzie pobiegać po 5 minut na kilometr dyszkę, no ale jednak to jest różnica, jak robisz to przez prawie 40 godzin, czy w przypadku 5-krotnego przez 80, 90 godzin, 70 godzin. No jakby, wiesz, to są prędkości trudne ja do już mówię, utrzymania. Tak. jedno to ukończyć, a dwa to iść rzeczywiście po rekord i mieć z tyłu głowy, że chcesz ten rekord złamać. No Nie? tak. To jest ta presja całe, kilkadziesiąt godzin, ty z tym jesteś. Nie? Mhm. I nie daj Bóg, któraś z dyscyplin po drodze, którą miałeś zaplanowana, Coś się wykrzaczy. Tak i jak u nagle mnie wiesz, to że musisz zapalenie nadgonić pęcherza. No. na przykład. Tak? I to jest właśnie ten problem, że ty z tyłu głowy masz ten rekord, a coś poszło nie tak. I teraz musisz zerwać trochę z następnego etapu, pomimo tego, że plan był ścisły Tak. i określony na jakieś prędkości wolniejsze, nie? A Wiesz, trzeba wiesz, że szukać. nie możesz pozwolić sobie na błąd, który czasami nie wynika, nie zależy od ciebie. Nie? I to są potem takie rzeczy, że jakby bicie tych rekordów jest pod tym kątem ciężkie. Nie? Ja to tak odbieram, tak też to tłumaczyłem, ale to zaskoczony byłem. Zaskoczony byłem podejściem serio, bo to mnie zaskoczyło. Natomiast powiedz mi jeszcze, na Instagramie teraz jest coś takiego jak tajna grupa u ciebie. Tak, dokładnie. Co to jest? Mniej więcej, to znaczy moje przygotowania do projektu, o którym mówisz, tliły się już od wielu miesięcy. Choć nie mówiłam o tym, to pracowałam sobie w domu wraz z moją ekipą, z którą współtworzę ten projekt. To jest odpowiedź w zasadzie na potrzeby i na pytania moich obserwatorów o ich potrzeby względem rozpoczęcia swojej przygody ze sportem, potrzeby wzięcia się do roboty, potrzeby zmian w ich życiu, potrzeby wstania z kanapy albo kontynuowania swoich wysiłków, kontynuowania aktywności fizycznej, kontynuowania zdrowego stylu życia albo rozpoczęcia. I projektem, który odpalamy już 15 października, chciałabym właśnie wyjść i odpowiedzieć na potrzeby tych moich followersów, obserwatorów, widzów, fanów i wszystkich, którzy mnie obserwują i pomóc im postawić swoje pierwsze lub kolejne kroki w sporcie. Także ja serdecznie zapraszam do dołączenia do tej grupy. U mnie na Instagramie pojawia się każdego dnia informacja o tym, jak do grupy dołączyć, ponieważ już w połowie października będę prowadziła live, na którym wyjawię wszystko co i jak, czyli opowiem, jak do nas dołączyć, jak zmienić swoje życie, jak być częścią tego projektu i po prostu wszystko wtedy się wyjaśni, a na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że oczywiście będzie to związane z treningami, z aktywnością i z rozpoczęciem wielkich zmian, na które wiem, że jest ogromne zapotrzebowanie. I no, cieszę się niesamowicie, ale równocześnie robię coś spod swojej marki, takiego dużego pierwszy raz w życiu, więc boję się, więc mam taką ekscytację, więc dużo ludzi na pewno będzie chciało powierzyć mi swoje sportowe życie i zdrowie, więc nie ukrywam, że jestem mocno teraz podekscytowana, ciekawa i przede wszystkim zaangażowana, no bo też powiem wam w takiej małej tajemnicy, że zawsze jak na ten swój sen zwracałam niesamowicie dużą uwagę, tak w ostatnim miesiącu, też przy okazji tego projektu, ale równocześnie przy wielu też wydarzeniach mojego życia, ten sen trochę niestety mi teraz ucieka. I już jak zawsze było to 8-9 godzin, tak teraz jest 7-8, co u mnie ta godzina naprawdę robi już różnicę, ale równocześnie tłumaczę sobie, że jestem w tym okresie takiego delikatnego roztrenowania, i mogę sobie jeszcze chwilę na to pozwalać, dlatego myślę, że idealny to czas na ten projekt i na to wszystko, co będziemy razem robić. Także Czyli to będzie bardziej skierowane dla ludzi nie zawodników,
Nie chciałabym jeszcze, żeby to było coś typowo jakiegoś mocno zawodowego, albo że ja teraz będę każdemu kazała trenować po 30 godzin, bo to nie jest w ogóle to. Ja bym chciała pokazać, że można pomimo tego, że mamy obowiązki, pomimo tego, że mamy inne pasje, pomimo tego, że mamy mnóstwo spraw na głowie, czerpać przyjemność z aktywności fizycznej, być aktywnym fizycznie, dbać o swoją sylwetkę, dbać o swoją formę, dietę, sport i żeby tym zarażać. I ja chcę pomóc właśnie ludziom, żeby rozpoczęli tą wspaniałą przygodę i mam nadzieję, że będziemy w tym razem. Chcesz jakby opowiedzieć, jak to technicznie, czy wolisz to poczekać? No właśnie chciałabym odesłać się dziś na mój Instagram i tam można zapisać się i tam wszystko jest zdradzone, jak zapisać się do projektu. No i 15 wieczorem października robimy już wszystko czarno na białym i start takich poważnych już zapisów do tego projektu. Mhm. Wracając jeszcze do potrójnego, miałaś po starcie problemy z kontuzjami albo ze zdrowiem? W ogóle. Jakby oprócz tego, że oczywiście poczułam się słabo, że ten organizm zareagował tak, a nie inaczej, czyli że wymiotowałam, wiadomo, że miałam jakby, to nie patrzę na to, ale pod kątem kontuzyjnym, z racji tego, że mój okres przygotowań wynosił 7 miesięcy, a nie 2, 7 miesięcy przetrenowałam w zdrowiu. Czyli w ogóle nie miałam kontuzji podczas przygotowań, gdzie przygotowywałam się sama pod swoją opieką. Ani nie miałam kontuzji, ani nie chorowałam, ani nie opuszczałam żadnego treningu. Jakby wszystko szło idealnie i dlatego też po starcie było dobrze. Nie miałam, oprócz tego, że wiadomo, zeszły mi paznokcie, no ale to są rzeczy takie, czy miałam jakieś pęcherze, czy odciski. No to są rzeczy, o których nawet nie wspominam, bo to są rzeczy normalne przy ultrasporcie, ale nie miałam żadnych złamań zmęczeniowych, ani nie mam żadnych przeciążeń mięśniowych, ani stawowych. Jakby oprócz tylko tych wszystkich stanów zapalnych, trzymania wody, zmęczenia mięśni, nie miałam żadnych poważnych urazów ani naderwań. Wydaje mi się, że wynika to naprawdę z dobrego przygotowania, których dokonałam w porównaniu do przygotowań, które były w podwójnym, nie? Bo w podwójnym to trochę było spontaniczne. Zbyt mało czasu na to poświęciłam i dlatego w tym 2025 roku będę chciała zrobić to ponownie dobrze. Okej. Nie masz takich ciągotek jeszcze, żeby wrócić na krótsze dystanse? Wiesz co, wydaje mi się, że w ramach treningu będę sobie czasem robiła krótsze dystanse, ale moje serce jest w ultra. Mimo wszystko. Tak, no jestem zakochana i nie wyobrażam sobie teraz zrezygnowania z tego. Będę chciała też pouczestniczyć trochę w ultra wyzwaniach biegowych, więc to też będzie coś, co będzie oczywiście związane z tym moim naciskiem na poprawę biegania, więc będę chciała wystartować w takim biegu na 50 kilometrów. Ale to będzie po górach, po płaskim? Nie, po płaskim. Góry jeszcze nie w tym roku. Okej, ale masz plan po płaskim, już masz, gdzie to chciałabyś zrobić? Tak. Jeszcze nie zdradzam, ale już jestem zapisana na zawody. 50 kilometrów po płaskim. No ale to będą elementy moich przygotowań, że będę startowała w maratonach, w 50-kach właśnie, bo tego zabrakło mi do potrójnego Ironmana. Uważam i teraz będę chciała to poprawić. Okej. No, także tak będzie. Ale Mocny bardzo rok. Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Dużo Mi zdrowia. było bardzo miło. Dziękuję za wysłuchanie i za dobre słowo. Dzięki. Dziękuję.